Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak zarabiać na kryptowalutach dzięki kryptowalutom. Pokażę Wam 3 ciekawe i bardzo proste metody, dzięki którym Wy możecie zarabiać dzięki kryptowalutom. Będzie sporo ciekawych informacji, dużo na temat kryptowalut, sporo też newsów oraz na końcu będzie ciekawy bonus, gdzie podpowiem, dlaczego warto się kryptowalutami interesować w najbliższych latach i w ogóle w najbliższej przyszłości. Będzie wiele ciekawych informacji, także zapraszam serdecznie. Na początek jeszcze dla osób, które nie są zaznajomione z tematem kryptowalut, zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie poznać podstawy do tego filmu, gdzie wyjaśniam wszelkie podstawy odnośnie zakupu pierwszego bitcoina, pierwszych kryptowalut. Zapraszam też do darmowego kursu Bitcoina kryptowalut na moim blogu. Link jest pod tym filmem oraz wszelkie inne linki też. Tam możecie poznać temat bardziej szczegółowo, całkowicie za darmo i bez żadnych kosztów. Także zapraszam, może teraz lub po oglądnięciu tego filmu w całości. Zaczynamy. Jeszcze krótka uwaga, nie jestem doradcą inwestycyjnym, no i prawo nakazuje mi powiedzieć to Wam. Także wszystkie decyzje finansowe, które Wy podejmujecie odnośnie kryptowalut, inwestowania, własnego biznesu czy własnego życia, to są Wasze decyzje. Pamiętajcie o tym i każdą decyzję warto przemyśleć, warto się edukować w temacie kryptowalut, także będziecie mogli lepiej te decyzje samodzielnie podejmować. No i właśnie po to jest ten film, żeby dać Wam troszeczkę wiedzy, edukacji i żebyście mogli samodzielnie działać i podejmować wszelkiego rodzaju decyzje. Na początek warto wspomnieć, dlaczego w ogóle kryptowaluty, dlaczego ja się nimi interesuję i dlaczego też zachęcam do tego tematu. Przede wszystkim ja tematem kryptowalut zainteresowałem się w marcu 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. Wtedy było dużo czasu, dużo się działo w domu i postanowiłem zainwestować wtedy w moje pierwsze bitcoiny. Wtedy cena kryptowalut wynosiła za jednego bitcoina około $5000 i wszyscy myśleli, że to koniec kryptowalut, że to jest w ogóle drogo, a okazało się zupełnie inaczej. Jak wiecie, w ciągu ostatniego roku cena bitcoina na szczycie wynosiła 10-krotność ceny, która była w marcu 2020 roku. Wciąż ta cena się utrzymuje na wysokim poziomie i pomimo tego, że mamy teraz troszeczkę spadek, aktualnie bitcoin kosztuje $42 000 za sztukę, to i tak ta cena jest bardzo, ale to bardzo większa niż była jeszcze troszkę ponad rok temu. I zaznaczam, że moje podejście jest w ogóle bardzo konserwatywne do tematu kryptowalut. Ja nie inwestuję w altcoiny, czyli w mniejsze kryptowaluty, inwestuję w bitcoina, w Ethereum i trzymam je w długim terminie. Także jest to dość bezpieczne, może zyski nie są aż tak duże, jakby mogły być czasami na niektórych mniejszych kryptowalutach, ale jestem praktycznie pewien, że patrząc z perspektywy kilku lat, moje zyski będą bardzo duże i do tego tematu właśnie w ten sposób podchodzę i też raczej zachęcam do inwestowania prostego i długoterminowego w największe kryptowaluty, ponieważ Bitcoin i kryptowaluty rozwinęły się bardzo, ale to bardzo i to tempo cały czas przyspiesza i można nawet porównać to do rozwoju internetu lub nawet ten rozwój jest większy niż w tym czasie rozwój internetu. W obecnym roku 2021, mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma ciekawymi wydarzeniami, ponieważ Tesla kupiła bitcoina za $1,5 miliarda, Salvador, czyli takie małe państwo, wprowadziło bitcoina jako legalny środek płatniczy obok dolara amerykańskiego. Także są to bardzo ciekawe newsy i mnóstwo dużych firm stara się teraz właśnie wejść w temat kryptowalut, inwestować w kryptowaluty, głównie w bitcoina, ponieważ widzimy, że jest to aktywo równie dobre, jak nie lepsze, jak złoto i coraz bardziej następuje adopcja nie tylko wśród osób indywidualnych, takich jak ja czy Ty, ale w przypadku właśnie dużych firm, korporacji, które też postanawiają inwestować duże środki w kryptowaluty, a ma to wpływ na ich rozwój, na regulacje, no i przede wszystkim na wzrost ceny. A to jest fajne, że właśnie w bitcoina, w kryptowaluty każdy może łatwo zainwestować. Właśnie ja mogę sobie kupić bitcoina za $100, za $100,000, to nie ma znaczenia, mogę to zrobić w bardzo prosty sposób i dzięki temu mogę ja łatwo inwestować bez żadnych skomplikowanych instrumentów. Jest to instrument zdecentralizowany, czyli nikt jakby nie ma nad nim kontroli, co oczywiście wpływa na jego rozwój i na brak możliwości manipulacji jego ceną. Dodam jeszcze, że warto się po prostu
edukować, jeżeli chodzi o temat kryptowalut, ponieważ im bardziej temat poznamy, tym więcej będziemy rozumieć, tym pewniej będziemy się poruszać w tym całym temacie i będziemy spokojni, będziemy mogli podejmować odpowiednie ryzyko, odpowiednie do naszego poziomu wiedzy i jestem przekonany, że już wkrótce, zresztą to się już pewnie teraz dzieje, na wielu rozmowach kwalifikacyjnych w dużych firmach czy w mniejszych firmach będziecie pytani o to, jak działają kryptowaluty i co o nich wiecie. Także według mnie właśnie warto w temat wejść, choćby dlatego, że kryptowaluty będą się pojawiać w wielu różnych miejscach w naszym życiu i jestem zdania, że wciąż jesteśmy we wczesnej fazie rozwoju kryptowalut, ponieważ mamy duże wahania i to sprawia, że oczywiście są emocje, wiele osób nie wytrzymuje, o czym będzie też zaraz, ale właśnie ta zmienność, ta wczesna faza rozwoju pozwala wierzyć, że ten kurs Bitcoina będzie w przeciągu kilku lat, 5, 10, 15 jeszcze bardzo, ale to bardzo rósł, czyli warto w niego inwestować. I ja jestem osobą bardzo optymistycznie nastawioną, ponieważ już wyedukowałem się dość mocno w tym temacie i z tego, co już się dowiedziałem, to naprawdę kryptowaluty, szczególnie Bitcoin, Ethereum i może kilka innych największych, jest to coś, co w przeciągu wielu lat będzie się bardzo mocno rozwijać. Ok, przejdźmy już do konkretnych metod zarabiania na kryptowalutach i pierwszą z nich jest bardzo stara i prosta metoda, czyli kup i trzymaj w długim terminie. I wiem, że to się wydaje bardzo, ale to bardzo banalne i wręcz głupie, żeby mówić o tej metodzie, ale jeżeli chcecie zarobić dobrze na kryptowalutach i jak wiecie, większość osób, które kupiły kiedyś i trzymały kryptowaluty przez wiele lat, zarobiły ogromne pieniądze i zawsze myślimy, że jest teraz za późno, żeby zrobić to samo. I ta najprostsza metoda, przynajmniej technicznie, wydaje się banalna, ale ona jest bardzo trudna do wykonania, ponieważ kryptowaluty wzrastają regularnie i to bardzo mocno, ale zawsze mamy duże spadki i wzrosty cen. I teraz wyobraźcie sobie, że kupujecie Bitcoina za 10 tysięcy dolarów na przykład, czy złotych, no i cena Bitcoina wzrasta 2 razy. Co robicie? Sprzedajecie, czy może trzymacie dalej i cena może wzrośnie razy 10, czy razy 100. Ja pamiętam mój pierwszy raz, gdy kupiłem dużą ilość kryptowalut, miałem wtedy w portfelu kilkadziesiąt tysięcy dolarów wartości w Bitcoinie oraz Ethereum i nastąpił duży spadek, gdzie ta cena się przepołowiła wręcz, no i połowa mojego portfolio zniknęła. I w tym momencie przeżyłem ogromny stres i naprawdę niewiele brakowało, żebym sprzedał moje kryptowaluty taniej niż je kupiłem. I myślę, że ta podstawowa strategia poparta wiedzą, charakterem, edukowaniem się jest bardzo skuteczna. Wiele osób o niej słyszało, ale mało kto jest w stanie przez nią przejść. I teraz, żeby to zrobić, żeby przez tą strategię zarabiania przejść skutecznie, żeby wytrzymać długo, należy przede wszystkim zainwestować powiedzmy 5-10% naszego kapitału, czyli ilość, którą teoretycznie możemy stracić, żeby się nie stresować. Po drugie, musimy się edukować, żeby rozumieć, jak działa rynek kryptowalut, żeby nie bać się tych spadków, ponieważ one zawsze będą, spadki, wzrosty, korekty i tak dalej. I do tego mieć swoją strategię inwestycyjną zapisaną. Ja o tym mówiłem w jednym z moich filmów, tu gdzieś będzie link do tego filmu, polecam serdecznie sobie zobaczyć. Tak w skrócie, strategia inwestycyjna to jest po prostu kartka papieru czy arkusz online, gdzie zapisujemy sobie nasze kryptowaluty, za ile kupiliśmy i na jakim progu cenowym chcemy je sprzedać. Czyli jeżeli kupimy sobie Bitcoina za 50 tysięcy złotych dzisiaj, który kosztuje 40 tysięcy dolarów i zdecydujemy, że chcemy go sprzedać, powiedzmy, gdy osiągnie pułap 70 tysięcy dolarów za sztukę, no to zapisujemy sobie to i trzymamy się tego, edukujemy się, no i przy okazji, jeżeli to nie jest duży procent naszych oszczędności, wytrzymamy do tego progu, co może trwać kilka miesięcy lub kilka lat, ale ważne, żeby się tego trzymać, nie podlegać emocjom, spadkom i tą strategię po prostu realizować. I ta strategia, w zależności od ryzyka, jakie progi cenowe sobie ustalimy, zależy od naszej edukacji, od naszej wiary, od poziomu naszej wiedzy. I tu jeszcze taki fajny sposób na zarabianie w tej strategii to kupienie sobie jakąś ilość kryptowalut i trzymanie jej na przykład przez określony okres czasu, powiedzmy przez 10 lat, czyli wrzucamy sobie Bitcoina czy inną kryptowalutę na nasz portfel, na nasz papierowy portfel, żeby nie mieć do niego tak łatwo dostępu. No i postanawiamy sobie, że 10 lat nie będziemy ruszać tych kryptowalut. Jest to jakby rozwinięcie tej strategii kup i trzymaj, czyli wyprzedajemy po jakimś okresie, a nie po określonej cenie,
którą sobie ustaliliśmy. Drugim sposobem zarabiania na kryptowalutach jest trzymanie naszych kryptowalut w odpowiednich serwisach, które oferują oprocentowanie tak jak lokaty bankowe. I dla przykładu dam Wam serwis Nexo, który działa fajnie w Europie, bo są jeszcze duże serwisy, które działają na przykład tylko w Stanach. Serwis Nexo sprawdza się w Europie i jest to serwis, który jest jakby giełdą kryptowalut. Możemy tam sobie kupić kryptowaluty, przechowywać. Działa jako portfel, wygląda bardzo podobnie jak Coinbase, jest bardzo prosty w użyciu, można się tam zarejestrować za darmo, jest to proste i jest to tak samo wygodne jak rejestracja na giełdzie kryptowalut, ale ten serwis oferuje nam coś takiego jak lokaty. I teraz możemy tam sobie trzymać kryptowaluty, szczególnie jeżeli chcemy je trzymać w perspektywie długiego czasu i zarabiać na ich kursie, no to skoro musimy je już trzymać, to możemy je trzymać właśnie w tego typu serwisie, ponieważ ten serwis oferuje całkiem fajne oprocentowanie za przytrzymywanie tam naszych środków. I teraz, jeżeli sobie tam wrzucicie środki, to w tym momencie serwis oferuje na start 6%, a możemy tam mieć wyższe levele użytkowników, w zależności jakie opcje wybierzemy, możemy mieć nawet do 12% oprocentowania, jeżeli tam trzymamy swoje kryptowaluty, 12% rocznie, standardowo na początek jest to 6-8% i dzięki temu możemy zarabiać każdego dnia na naszych kryptowalutach i te kryptowaluty są bezpieczne, ponieważ tam w tym serwisie sobie je trzymamy i jest to, powiedziałbym, niektórzy mówią, że trzymanie kryptowalut jest nie za bardzo bezpieczne na giełdach, że lepiej trzymać je samodzielnie. Ja jestem zdania, że myślę, że wiele osób utraciło równie dużo kryptowalut trzymając je samodzielnie, ponieważ zgubili hasła czy klucze, a gdzieś tam trzymanie na dużych serwisach jest już względnie bezpieczne i ja bym się tego tak bardzo nie bał. Jest to duży serwis i tam możemy otrzymać właśnie fajne oprocentowanie roczne i w przypadku jednego bitcoina trzymanego na tym serwisie otrzymamy $276 miesięcznie lub $3361 rocznie. To jest przy takim maksymalnym oprocentowaniu, ale nawet jeżeli by wziąć połowę z tego, czyli jakieś 6%, to wciąż są to fajne kwoty. Jeżeli dodamy wzrost ceny bitcoina i oprocentowanie, które możemy otrzymać na przykład w serwisie Nexo, daje nam to już bardzo, ale to bardzo sensowne zyski. Nasz kapitał pracuje, no ponieważ serwis Nexo działa w ten sposób, że oni też udzielają pożyczek w kryptowalutach, możemy tam sobie nawet obliczyć zdolność kredytową, to tak przy okazji, jakby ktoś chciał, ale zarabiają na pożyczaniu, a z drugiej strony oferują właśnie lokaty z całkiem fajnym procentem, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Mają też swoje tokeny, także warto się zainteresować. Pod tym filmem znajdziecie link, który jest moim jakby poleceniem do tego serwisu. Jest to link afiliacyjny i jeżeli sobie przez tego linka kupicie kryptowaluty u nich za przynajmniej $100, otrzymacie $10 bonusa, także zapraszam. Przy okazji nie trzeba wcale wtedy tamtych kryptowalut trzymać, ale możecie sobie kupić kryptowaluty z bonusem. Ostatnim podpunktem i sposobem na zarabianie dzięki kryptowalutom jest afiliacja i polecanie giełd kryptowalut, edukowanie innych osób w tym aspekcie. I teraz mamy największe giełdy kryptowalut w Polsce, mamy BitBay, mamy na świecie Binance, Coinbase oraz kilka innych. I teraz jako, że mamy duży popyt na kryptowaluty na świecie, wiele osób chce się dowiedzieć, jak kupować, to możecie polecać po prostu serwisy za pomocą linków afiliacyjnych. I działa to tak, że jeżeli ktoś w danym serwisie się zarejestruje z Waszego linka afiliacyjnego, to Wy otrzymujecie prowizję od transakcji tej osoby w kryptowalutach, czy też w polskich złotych lub w innych walutach. No i dzięki temu możecie komuś polecić jakąś giełdę i zarabiać na prowizjach od tych osób. Jest to szczególnie ciekawe, jeżeli macie może bloga, wielu znajomych, posiadacie jakieś zasięgi, kanał na YouTubie, konto na Instagramie i tak dalej. To wymaga oczywiście pracy, ale dzięki temu możecie promować po pierwsze kryptowaluty i zarabiać właśnie na prowizjach na wybranych serwisach. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ to przyniosło mi w ciągu ostatniego roku ponad 100 000 złotych zarobku i to jest sposób, który naprawdę działa i jeżeli tylko chcecie włożyć troszkę pracy, macie jakieś możliwości, może jakieś social media i followersów, to jesteście w stanie naprawdę polecać wielu osobom różne serwisy i zarabiać na tym fajne prowizje. Prowizje są od 20%, one są z czasem nawet wyższe, jeżeli więcej osób dzięki Waszym linkom się zapisze. Ja też w darmowym kursie kryptowalut pokazuję dokładnie na wideo, jak taką afiliację stosować. Link do kursu jest pod tym filmem, tam pokazuję dokładnie jak i ile zarabiam. Możecie sobie tam zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Przy okazji polecam, kurs jest darmowy, ale jest to kolejny ciekawy sposób, który pozwala zarabiać na
kryptowalutach i w wielu przypadkach się świetnie sprawdzi. Jeszcze tak bonusowo Was chciałbym troszeczkę zachęcić i dać Wam tak do myślenia, jeżeli chodzi o zarabianie na kryptowalutach, ponieważ ja jestem zwolennikiem własnego biznesu, tworzenia czegoś swojego i tak dalej, ale w przypadku kryptowalut uważam, że jest to branża przyszłości, która bardzo, ale to bardzo się rozwija i jestem przekonany, że mnóstwo korporacji, firm, etatów i tak dalej będzie wymagało znajomości choćby podstawowej branży kryptowalut, ponieważ płatności kryptowalutami pojawiają się wszędzie, mamy automaty z bitcoinami i tak dalej, kryptowaluty są właściwie dookoła nas wszędzie. I teraz, jeżeli będziecie chcieli pracować w korporacji, na etacie, w jakiejś firmie technologicznej, no to prawdopodobnie gdzieś tam temat kryptowalut się pojawi i uważam, że edukacja w temacie kryptowalut pozwoli Wam na przykład dostać bardzo dobrze płatną pracę w wielu, ale to bardzo wielu różnych firmach i jestem zdania, że powinniśmy się edukować i jeżeli nawet nie otworzymy swojej firmy i nie będziemy inwestować w kryptowaluty, to możemy po prostu być specjalistą w tym temacie, zarabiać bardzo dobre pieniądze, ponieważ Tesla na przykład, jak mówiłem wcześniej, kupiła bitcoina za $1,5 miliarda i jestem pewien, że mnóstwo firm pójdzie jej śladem i jestem pewien, że ona płaci doskonale swoim pracownikom, którzy się tym zajmują. Także jest to kolejny sposób, czyli edukowanie się, praca nawet dla kogoś w temacie kryptowalut. Możecie oczywiście prowadzić kanał na YouTube odnośnie kryptowalut, możecie pracować dla giełdy kryptowalut, możecie być programistą, który zajmuje się kryptowalutami, czy możecie być po prostu specjalistą w jakiejś firmie, która implementuje kryptowaluty po prostu w swojej branży, ale uważam, że warto się tematu uczyć. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ponieważ edukuję się mocno z tego obszaru wiedzy i wiem i widzę, jak one się bardzo, ale to bardzo mocno rozwijają, pojawiają się dosłownie wszędzie, w każdej branży, w branży rozrywkowej, w płatnościach, także one się jeszcze bardzo, ale to bardzo rozwiną i warto wskoczyć do tego tematu teraz, edukować się, ponieważ standardowa, oficjalna edukacja, czyli szkoły, raczej prędko nie dostrzegą tego tematu i tutaj jest okazja, żeby właśnie inwestować, żeby te kryptowaluty trzymać w długim terminie, żeby polecać może giełdy kryptowalut, no i żeby się edukować, pracować w szeroko pojętej branży kryptowalut, ponieważ jest to coś, co będzie jeszcze bardzo szybko rosnąć, tak jak kiedyś internet się bardzo szybko rozrastał, tak samo kryptowaluty w obecnych czasach działają i tak teraz jest moment, żeby właśnie ten temat zacząć i się w nim edukować i działać. Także wielkie dzięki, jeżeli ten film Wam się podobał, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i pod tym filmem znajdziecie linki do wszystkich materiałów wymienionych w tym filmie oraz do darmowego kursu kryptowalut, gdzie pokazuję o wiele więcej na temat właśnie zakupu swoich pierwszych kryptowalut i nie tylko. Dzięki wielkie, na razie, cześć.